Witam serdecznie. 2 lata temu światło dzienne ujrzała topowa wersja niemieckiej limuzyny, czyli BMW serii 7. Zmian było niewiele, chociaż dla zwolenników tej marki była to dobra wiadomość, dlatego że wciąż mogli podziwiać klasyczną i dostojną linię tej bawarskiej limuzyny. Bo wszyscy chyba pamiętamy 2001 rok i swojego rodzaju wpadkę nazwaną E65, która wyglądała, no jak wyglądała. Tym razem wpadki nie będzie. Zapraszam na test. Ta wspomniana wpadka z BMW E65 chyba trochę tam gdzieś się kręciła z tyłu głowy projektantom obecnej generacji serii 7, dlatego że auto wyszło dosyć grzecznie. Oczywiście jest stylowo, jest klasycznie, jest dostojnie, ale trochę mi brakuje w tym samochodzie agresywności. Oczywiście pewne cechy BMW tu zostały, bo zostać musiały. Mamy tu z przodu nerki, które zresztą delikatnie się zmieniły po faceliftingu, bo mamy tam teraz 9 tych pionowych żeberek zamiast 12 przed faceliftingiem. Zmieniły się też światła, mamy tu jeszcze samochód z M-pakietem, więc mamy nieco zmienione zderzaki. Z tyłu też delikatne zmiany, w środku też delikatne zmiany, ale generalnie rewolucji nie ma. I w ogóle, no, jeśli jeszcze jedna rzecz, będziemy szukać tutaj charakterystycznych elementów dla BMW, to znajdziemy charakterystyczny przedni zwis, który jest bardzo krótki. Natomiast ja bym porównał ten samochód z, uwaga, Lexusem LS, dlatego że LS też pokazuje, że on jest wielką, luksusową limuzyną, ale jednocześnie bardzo grzeczną. I tutaj BMW może nie jest aż tak grzeczny, ale jak na BMW naprawdę jest. Już chyba nawet Mercedes klasy S ma trochę więcej wigoru. Pod maską BMW serii 7 po faceliftingu znalazła się nowość, czyli wersja 750D, która daje 381 koni mechanicznych. Poza tym jeszcze parę innych zmian. Mamy nieco słabszy podstawowy silnik benzynowy, znacznie mocniejszy, najmocniejszy silnik benzynowy, ale po kolei. Mamy do dyspozycji 7 silników, 3 benzyny, 3 diesle i 1 hybryda. Silniki benzynowe to 740D, właśnie ten słabszy niż w poprzedniej wersji, ale bardziej ekonomiczny. Teraz on ma 320 koni. 750 daje 450 koni, natomiast 760 daje aż 37 koni więcej, czyli 544 konie mechaniczne. Jeśli chodzi o silniki diesle, to podstawowa wersja, czyli 730D to jest 258 koni, 740D to jest 313 koni, no i testowana przez nas 750D 381 koni mechanicznych. Jest jeszcze hybryda, która daje 354 konie mechaniczne. Wracając do naszej wersji, daje ona również 740 Nm, ale ciekawsza liczba jest inna. Ponad 500 Nm dostępnych, niewiele ponad 1000 obrotów na minutę. A to oznacza, że jesteśmy w stanie w każdej sytuacji przyspieszać tym samochodem naprawdę jak rakieta. Zresztą do setki ten samochód potrzebuje według zapewnień producenta zaledwie 4,9 sekundy. Sprawdziłem, jest nawet lepiej, dzięki temu, że 750D seryjnie jest wyposażona w napęd X-Drive. Zresztą wszystkie BMW serii 7 seryjnie są wyposażone w 8-biegową automatyczną skrzynię biegów. Testowany przez nas silnik jest nie dość, że mocny, to jeszcze bardzo oszczędny. Bawarczycy obiecują 6,4 litra średnie spalanie, natomiast w trasie powinniśmy zejść nawet poniżej 6 litrów, co przy 80-litrowym zbiorniku paliwa oznacza, że zasięg jest imponujący. Dużo powyżej 1200 km. Również spalanie przetestowaliśmy dla Was w osobnym filmie. Przyznam się, że dźwięk nie jest imponujący, ale silnik nie dał się wkręcić powyżej 4000 obrotów na minutę. Posłuchajcie zresztą, jak to brzmi w tych warunkach w środku. Moim zdaniem za dużo diesla w tym dieslu, kiedy siedzę w środku. Z zewnątrz może być co chcesz, ale w środku to jest w końcu luksusowa limuzyna. Teraz test zmarzniętego dwumetrowca, więc może będzie trochę mniejszy i lepiej się zmieści, chociaż w tym samochodzie to chyba jest akurat niepotrzebne, dlatego że miejsca tu jest pod dostatkiem. Przede wszystkim po faceliftingu może warto wspomnieć o tym, że pojawiły się nieco zmienione fotele. Myślę, że przed faceliftingiem też im niczego nie brakowało, ale ta akurat testowana przez nas wersja ma naprawdę bardzo komfortowo wyposażone tutaj fotele. Popatrzcie sami, jest kilka możliwości regulacji, nawet regulowalny jest ten odcinek, który wydłuża siedzisko. Oprócz tego mamy oczywiście regulację wysokości, przy czym
osobno przednia część siedziska, osobno tylna część siedziska. Oczywiście mamy tutaj kąt pochylenia oparcia, jak również to, jak bardzo boczne tutaj oparcia są szerokie. Oprócz tego mamy dwupłaszczyznową regulację podparcia lędźwiowego, więc naprawdę jest bardzo komfortowo. Regulowana jest również elektrycznie wysokość zagłówka. Nad głową miejsca, no może nie jakoś tak super dużo, ale 2 palce wolnej przestrzeni bez problemu się znajduje, mimo że tu mamy okno dachowe, oczywiście regulowane również elektrycznie. Elektrycznie regulowana jest również kierownica, jak widać tutaj w 2 płaszczyznach możemy wybrać odpowiednie ustawienie i z tym, jak mówię, nawet dwumetrowiec problemu mieć nie będzie. Proszę bardzo, odpowiednie ustawienie, jeszcze może delikatnie przestawię pod siebie. Teraz. No i zobaczmy, co zostało za mną. Myślę, że w tym samochodzie z tym problemu wielkiego nie będzie. Przyjrzyjmy się. Pamiętam, jak byłem rozczarowany tym, że w 5 było dosyć ciasno, ale miejmy nadzieję, że 7 akurat nas nie zawiedzie. I jest dobrze, moje kolana nie dotykają nawet fotela przede mną, chociaż gdyby jednak kierowca przede mną delikatnie bardziej się rozłożył, to zauważcie, że ten kontakt byłby mało przyjemny, dlatego że tu, aby to wyglądało jeszcze bardziej dostojnie, zastosowano tu trochę drewna, trochę aluminium. Jest oczywiście bardzo ładnie, ale minimalny, prawda, jakieś takie zmiany w stosunku do takiego klasycznego, pokazowego siedzenia, to już oznacza niestety, że moje kolana wylądują na czymś twardym, a to już nie jest takie fajne. Nad głową miejsca w sam raz. Nawet dla dwumetrowca, więc naprawdę tutaj o wszystkim pomyślano. Teraz przeskoczę na prawą stronę, muszę przeskoczyć, zwróćcie uwagę, jaki wielki centralny tunel. Tutaj nie ma miejsca o trzymaniu nóg dla 5 osoby tutaj, dlatego że jest bardzo wysoko, jest też bardzo szeroko. Mamy za to podwójną klimatyzację również z tyłu, a więc mamy tu możliwości 4-strefowej regulacji temperatury. Co jeszcze? No mamy tu oczywiście taki mega podłokietnik, popatrzcie, oczywiście bardzo komfortowy, mięciutki, skórzany i tak dalej. Tu mamy schowek, który można uznać w innych samochodach za bagażnik, ale to jeszcze nie wszystko. Tu wyjeżdża potężny zestaw do trzymania jakiejś potężnej amerykańskiej kawy. No więc jest naprawdę fajnie. Miejsca, jak widać, są wyprofilowane bardzo wyraźnie. Jest to samochód zarejestrowany na 5 osób, ale umówmy się, wozimy tutaj tylko 4 osoby i chyba do tego to się sprowadza, dlatego też ten środkowy tunel nie powinien nikomu w praktyce przeszkadzać. Oprócz tego mamy, jak widać, tutaj kieszenie po prawej, po lewej. W drzwiach mamy całkiem obszerne schowki, są też popielniczki. No i ciekawostka jeszcze taka, że i tutaj przejdę z powrotem. W tym samochodzie, zarówno z przodu, jak i z tyłu, jest pewien problem ze znalezieniem odruchowym, znalezieniem miejsca, jak zamykamy drzwi. Dlatego, że nie widać tu uchwytu. Ten uchwyt znajduje się tu, ale znalezienie go zajmuje chwilę. Pierwszy odruch, nie uwierzycie, taki. Nie wiem, czy jest sens porównywać jakość wykończenia z przodu i z tyłu, bo wiadomo, że w tego typu samochodach osoba siedząca z tyłu jest nieraz ważniejsza od kierowcy, a więc zróbmy to dla formalności. Tworzywa są takie same, jakość taka sama, miękkość taka sama. Bagażnik w BMW serii 7 oczywiście otwiera się automatycznie i dostajemy tutaj 500 litrów pojemności. Porównując do, nie wiem, Mercedesa klasy S, który ma 510, no jest prawie tyle samo. Ale zwróćcie uwagę na to, że bagażnik ma dosyć skomplikowany kształt. Tu i ówdzie są jakieś takie zagięcia, zwężenia i tak dalej. Podłoga jest dosyć długa, ale jest dosyć wąska, jeśli chodzi o tą płaską część i jest coraz węższa, więc myślę, że może to kiedyś tam się zemścić. Oczywiście mamy tu po prawej stronie jakąś tackę, po lewej stronie jakąś tam siateczkę, więc te nisze zostały jakoś wykorzystane, że można to oczywiście można tu coś przewieźć, ale nie ma tu zbyt wiele, szczerze powiedziawszy, takich schowków, które pozwoliłyby przewieźć, nie wiem, albo zawiesić na przykład zakupy. Nie mamy tu żadnego haczyka, ani nic takiego. Oprócz tego mamy tu oczywiście zawiasy, które wchodzą ładnie do środka. To jest taki segment, w którym nie możemy pozwolić sobie oczywiście na uproszczenie, ale nie złożymy też oparć tylnej kanapy, w związku z tym jedyny sposób na przewiezienie nart to jest złożenie tutaj podłokietnika i wyciągnięcie tego elementu, który się nie składa, tylko całkowicie wyciąga, więc wyrzucamy go i możemy przewozić narty.
Teraz test widoczności. Słupek A jest dosyć cienki, zewnętrzne lusterka mogą być odrobinę większe, ale jest chyba w normie. Górna krawędź przedniej szyby jest dość wysoko, nawet dla dwumetrowca, natomiast wewnętrzne lusterko wisi już zdecydowanie za nisko i tutaj zasłania fragment widoczności. Po prawej stronie widzimy, że u podstawy słupek A wraz z lusterkiem też zasłania kawał tutaj widoczności. Idziemy dalej. Spora szybka dodatkowa tutaj przed słupkiem C, wielka szyba z tyłu, aczkolwiek pochylona pod dużym kątem i oczywiście mamy jeszcze z tyłu potężny bagażnik, a więc przyda się asystent parkowania i tu po włączeniu biegu wstecznego mamy informację jak widać z kamery cofania. Widzimy wszystkie szczegóły, kamera jest wysokiej rozdzielczości, widzimy dokładnie, że komputer wykrywa nawet takie niewielkie rzeczy jak krawężnik. Zwróćcie uwagę, to jest naprawdę niewielki krawężnik, który jest bez problemu przez tutaj system wykrywany. Oprócz tego, kiedy oczywiście kręcimy kierownicą, to wszystkie linie na ekranie się zmieniają, pokazując dokładnie, dokąd cofamy. Jeśli chodzi o wnętrze, to chyba nie powinienem tutaj za długo opowiadać, bo wszystko tu jest luksusowe, wszystko tu jest miękkie, wszystko tu jest przyjemne w dotyku i zgodnie z tradycją BMW zaprojektowane, czyli lekko obrócona konsola, bardzo dużo elementów, które z łatwością rozpoznamy, które są sprawdzone i które polubiliśmy z innych modeli, więc jest tutaj chyba powód tylko, żeby BMW serii 7 chwalić, a jeśli byśmy mieli szukać jakichś tworzyw miękkich, to chyba najprościej poszukać tworzyw raczej twardych, bo wszędzie to jest skóra, miękkie tworzywa, drewno, szlachetnie naprawdę wszystko wykończone. Jak poszukamy twardych plastików, to znajdą się dopiero tutaj poniżej podłokietnika, który jest oczywiście mięciutki. Po prawej stronie jest jeszcze lepiej, bo tu na przykład zwykle już jest twarda skorupa, tymczasem tu jest miękkie tworzywo, tu mamy skórę, tu mamy drewno i dopiero tutaj jest wąski pasek jakiegoś twardego tworzywa, które chyba tu zostało tylko po to, żeby Bawarczycy wciąż jeszcze mieli przestrzeń do tego, aby polepszać swój samochód. Jeśli chodzi o różnego rodzaju praktyczne elementy, no to mamy tu schowek, no niezbyt pojemny, szczerze mówiąc, ale jest, chyba dlatego właśnie zastosowano tutaj taki pomysł, jeszcze jeden schowek. Schowki w drzwiach nie są zbyt wielkie, raczej tutaj, tak jak podobnie chyba jak w serii 5, żaden wielki przedmiot, tutaj nie wiem, butelka z wodą tutaj się nie zmieści. Mamy oczywiście taki klasyczny otwierany schowek, mamy tutaj schowek na kubki, przy czym uwaga, tu jest mały problem, a mianowicie mamy tu wyjście 12 V i jeśli cokolwiek do niego włożymy i wtyczka będzie wystawała tyle, a zwykle tyle wystaje, no to już niestety z tego schowka nie skorzystamy. Tu się pojawia konflikt. Poza tym, no jeszcze tutaj można znaleźć taki schowek. Generalnie nic nowego, to nie jest jakiś minivan rodzinny, żeby tu były jakieś mega schowki. Takie praktyczne minimum, jakie jest, tu znajdziemy. Poza tym chyba nie ma powodów do jakichś narzekań. Jest naprawdę dobrze. Opowieść o wyglądzie tego samochodu w nocy będzie nieco dłuższa z uwagi na to, że mamy kilka opcji wyboru wyglądu zegarów. Zwróćcie uwagę, że teraz mamy zegary, nazwijmy to klasyczne. Możemy je przestawić w tryb Eco Pro i wtedy po lewej stronie mamy prędkościomierz, po prawej stronie natomiast zamiast obrotomierza mamy taki wskaźnik przepływu energii. Możemy też przejść w dwa tryby sportowe, to jest sport, czyli po lewej stronie mamy, jak widać, prędkościomierz, po prawej stronie obrotomierz. No i Sport Plus, który się różni od sport tylko tym, że jeśli chodzi o wygląd, że tu mamy dodatkową informację, że wyłączona częściowo w tym trybie jest kontrola trakcji. Jeśli chodzi o pozostałe przyciski, no cóż, to jest drogi samochód, więc wszystko, co powinno być podświetlone, jest podświetlone, chociaż tu mamy łopatki do zmiany biegów, które no, są samochody, znane samochody, w których te łopatki mają tam swój plusik, minusik podświetlony. Tu akurat Bawarczycy postanowili, że jest to niepotrzebne. Pod kierownicą również mamy wszystkie przyciski jak należy podświetlone. Tu też na drzwiach mamy całkiem sporo tych przycisków. Zwróćcie uwagę, że
Podświetlone są też kieszenie w drzwiach. Tu akurat mamy podświetloną powierzchnię na podłokietniku i to jest ambientowe podświetlenie. Mamy też podświetlone klamki. To jest ambientowe podświetlenie. Tu możemy wybrać pomiędzy opcją Modern, czyli właśnie taka zimna, i opcją Classic. I opcja Classic może pokażę na prawych drzwiach. Mam nadzieję, że będzie to widać. Uwaga, zmieniamy. No i widać, prawda, zmiany na taki bardziej agresywny, czerwony, klasyczny wygląd podświetlenia. Tu po środku oczywiście również zmienia się ten kolor. Tu mamy odpowiednie diody, które spod sufitki rzucają światło na podłokietnik i na tą centralną część. Tu oczywiście wszystko również jest klasycznie podświetlone. Mamy tu jeszcze podświetloną jakąś taką mniejszą tackę. Również kiedy pójdziemy w kierunku schowka przed pasażerem, no jest tam też jakieś źródło światła. Z tyłu również mamy dwa źródła światła, więc wnętrze, tutaj tylna kanapa, jak widać, jest podświetlona również kolorem odpowiadającym temu, co wybrał kierowca. Mamy z tyłu również podświetlone klamki, przycisk do sterowania szybami, jak również cała tu konsola do wyboru temperatury nawiewu. Jak widać, również dwustryfowa klimatyzacja jest z tyłu. I oświetlenie bagażnika. Światła z przodu. Światła z tyłu. Limuzyny tej klasy możemy podziwiać za to, że są super komfortowe, że świetnie wybierają nierówności, że zwykle mają pod dostatkiem mocy, że są bardzo wyciszone, że są, ale bardzo rzadko auta tej klasy dają jakieś ekstra emocje z jazdy. I nie mówię teraz o samochodach typu AMG, tylko weźmy klasyczną klasę S, weźmy Lexusa LS, którego testowałem też niedawno. To okazuje się, że te samochody skupiają się bardziej na odizolowaniu kierowcy od tego, co się dzieje na drodze, niż na przekazaniu mu właśnie czegoś z kół, czegoś z podwozia, czegoś z kierownicy. Tam na najwyższym stopniu jakby priorytetów jest właśnie luksus i izolacja. Wsiadając do BMW serii 7, przyznam się, jeździłem tym samochodem, nie wiem, parę lat temu i jakoś nie pamiętałem, czy jest to inaczej rozwiązane. No i szczerze powiedziawszy, teraz wsiadając do 750 z silnikiem diesla, przekonałem się, że BMW chyba w sposób tradycyjny dla aut tej marki daje jednak kierowcy całkiem sporo odczuć i to jest bardzo przyjemne zaskoczenie, dlatego że jednocześnie nie brakuje tu ani mocy, ani komfortu, ani no może trochę mniej wyciszenia, ale to nie jest kwestia mniejszego starania Niemców akurat o wyciszenie, tylko akurat takiego, a nie innego silnika. W każdym razie to jest pierwsze, co chciałem powiedzieć, że jeśli ja wcześniej uważałem, że samochodem, który jest najlepszym możliwym kompromisem, to są właśnie BMW serii 5, Mercedes klasa E czy Audi A6, bo daje niemal tyle samo komfortu, przestrzeni i wszystkiego, co może dać luksusowa limuzyna, a jednocześnie nie zapomina o emocjach kierowcy, to teraz po przyjażdżce 750D stwierdzam, że można jednak wejść jeszcze klasę wyżej, nie rezygnując przy tym z emocji podczas prowadzenia samochodu. Dlatego, że w tym aucie ja czuję, co się z nim dzieje. W tym aucie czuję, że ja jestem kapitanem tego statku. Ja wiem, że mam bezpośredni wpływ na to, co się dzieje i wszystkie pozostałe, że tak powiem, elementy raportują mnie swój stan. I to jest przyjemne, że jest taki dwustronny kontakt i ja nie jestem odizolowany od tego, co się dzieje pod kołami. A teraz, jeśli chodzi o poszczególne elementy, no cóż, no, przestrzeni nie brakuje, mocny silnik to chyba mało powiedziane. 740 Nm to jest sztandarowa liczba, natomiast pamiętajcie, ponad 500 Nm jest na przedziale obrotów niewiele powyżej 1000, czyli właściwie lekko dotykamy gazu i już mamy 500 Nm do dyspozycji. Ten samochód zbiera się do setki no, w niewiele powyżej 5 sekund już na mokrej nawierzchni, gdzie nawet ten fantastyczny napęd, jakim jest X-Drive, nie radzi sobie z tą mocą, dlatego że zresztą zobaczycie na filmie pokazującym przyspieszenie na mokrym, co chwilę któreś koło jednak zrywa przyczepność i X-Drive stara się jak może, ale jednak traci pół sekundy na mokrym asfalcie. Właściwie
aż pół sekundy, czy tylko pół sekundy. I tak radzi sobie świetnie. W każdym razie nieczęsto spotyka się sytuacja, w której X-Drive daje odczuć, że zaczyna ślizgać kołami z tym silnikiem. Owszem, mimo że pod maską mamy zaledwie 3-litrowy silnik z 3 turbosprężarkami. Pamiętajcie, że nie tak niedawno mieliśmy do czynienia z BMW 740D, które miało V8 pod maską. Teraz mamy 750D i tylko 3 litry. Ale to jest jakiś trend, który na rynku już jest jakiś czas, trzeba się do niego przyzwyczaić. W każdym razie z punktu widzenia osiągów nie daje się po sobie poznać, że jest tu silnik o mniejszej pojemności. No, jedyna uwaga do niego to jest tak naprawdę dźwięk, który w normalnych warunkach użytkowania do 2000 obrotów raczej nie daje się po sobie poznać. Natomiast jeśli wkręcimy silnik nieco wyżej, no, słyszeliście, w okolicach 3000 obrotów mówi: ja, diesel, jestem tu. I to jest jedyna chyba sytuacja podczas przyspieszania, kiedy czujemy przez chwilę, że mamy pod maską diesla. Dodatkowo mamy w tym samochodzie kilka trybów jazdy. Mamy tryb Eco Pro, mamy tryb komfortowy w 2 odmianach i tryb sportowy również w 2 odmianach. Oprócz tego możemy osobnym przyciskiem wyłączyć, trzymając go nieco dłużej, kontrolę trakcji całkowicie i bawić się z tym samochodem już bez ograniczenia, więc możliwości zabawy jest naprawdę sporo. Ta możliwość zabawy jest mocno i chętnie wspierana przez świetną 8-biegową skrzynię biegów, która w tej chwili każda siódemka wyjeżdżająca z fabryki mają zainstalowaną w serii i muszę powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych skrzyń biegów, jaką dzisiaj możemy dostać. Zresztą nagrałem również test szybkości jej działania, więc porównamy niedługo w którymś z filmów z innymi skrzyniami. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale odczucia są rewelacyjne. Bardzo szybko zmienia biegi, bardzo szybko reaguje na polecenia kierowcy, bardzo szybko reaguje również na polecenia wydawane tutaj łopatkami pod kierownicą. Wszystko tu jest naprawdę stworzone nie tylko po to, żeby jechać 5-metrową limuzyną, ale też po to, aby mieć pozytywne wrażenie z jazdy. Wyciszenie na postoju. Czterdzieści 43,6. Przy rozstawie osi 3 metry i 7 cm BMW deklaruje, że średnica zawracania wyniesie 12,2 metra. Przez chwilę się nawet zastanawiałem, czy my się w ogóle zmieścimy na tym parkingu, ale szczerze mówiąc wcale nie wygląda to tak źle. Popatrzcie, połowa samochodu znalazła się na parkingu, połowa znalazła się na drodze. Wydaje się, że tego typu wynik osiągają też samochody, które deklarują średnicę zawracania poniżej 11, a więc chyba nie powinniśmy się bać tego samochodu w mieście. Cennik BMW serii 7 zaczyna się od kwoty 363 tysiące złotych. W tej cenie dostaniemy najbardziej budżetową wersję 730D z najsłabszym silnikiem właśnie. Natomiast jeśli chcemy, możemy kupić nawet do tego najsłabszego silnika przedłużone nadwozie, przedłużone o niecałe 15 cm i za to dopłacimy kilkanaście tysięcy złotych. Wychodzi około 1300 zł za każdy dodatkowy centymetr. Przypomina mi to niektóre maile, które lądują w moim spamie, gdzie również pewne części ciała można przedłużać mniej więcej w tej samej cenie. Pytanie tylko, czy efekt będzie ten sam. Jeśli chcemy kupić najdroższą wersję, czyli 760L, to zapłacimy 694 tysiące złotych. Natomiast podobną cenę można uzyskać nawet kupując wersję 750D, która w podstawowej wersji kosztuje 461 tysięcy złotych, ale jeśli będziemy ją doposażyć, kupimy wersję długą, to również przekroczymy 700 tysięcy. Konkurencja jest oczywista. Mercedes klasa S, Audi A8 i paru innych konkurentów. Zacznijmy jednak od tych dwóch. One w podstawowej wersji mają identyczną moc. Jakby się umówili, 258 koni z 3-litrowego diesla i również porównywalną cenę. Przypomnijmy, 363 tysiące złotych kosztuje BMW serii 7. Mercedes klasy S jest jakieś 4 tysiące złotych droższe, natomiast Audi A8 jest około 2000 złotych tańsze. Umówmy się, że to są dokładnie te same ceny. Jeśli wybierzemy Lexusa LS, to cena będzie już zupełnie inna, dlatego że on kosztuje ze znacznie mocniejszym silnikiem, co prawda, bo niemal 400-konnym kosztuje
450 tysięcy złotych. Nieco tańsza będzie Panamera, która z benzynowym silnikiem, który ma 310 koni, jest w okolicach 20 tysięcy powyżej ceny BMW serii 7 czy Mercedesa klasy S. Możemy też pójść w kierunku Jaguara, który w modelu XJ jest najtańszy, bo kosztuje około 350 tysięcy złotych, ale z mało imponującym dwulitrowym silnikiem o mocy 240 koni. Jeśli dobierzemy do niego odpowiednią 3-litrową V6, to nagle staje się najdroższy. Kosztuje ponad 450 tysięcy. Ocenianie takich samochodów jest dosyć trudne, wręcz ryzykowne. To jest jakby krytykować modelki z wybiegów Hugh Hefnera, że mają rozdwojone końcówki włosów. Może i mają, ale kogo to obchodzi? W tym samochodzie jest podobnie. Mamy tu cennik na poziomie 500 000 złotych i jeśli miałbym nawet znaleźć jakieś drobne wady, to kogo to obchodzi? To jest BMW serii 7. Jego zadaniem jest rozpieszczać kierowcę, rozpieszczać pasażerów i ten samochód robi to doskonale. A jeśli miałbym znaleźć jeden wyraźny plus, to skupiłbym się nie na tym, że to jest seria 7, tylko na tym, że to jest 750D, czyli na tym fantastycznym silniku, który nie dość, że jest bardzo mocny i porusza tą dwutonową limuzyną, tak jakby ona nic nie ważyła, to jeszcze do tego jest jeszcze bardzo oszczędny. Czego od takich luksusowych limuzyn na dobrą sprawę nie oczekujemy, ale myślę, że klienci, którzy kupują takie auta, będą zadowoleni nie tyle z tego, że oszczędzą, tylko z tego, że będą mogli przyjechać ponad 1200 km bez tankowania.